Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Nowol Podcast. Miłosz Zagórski, Wojciech Jagodziński i nasz gość specjalny dzisiaj, czyli Mieszko Kryński, ojciec założyciel, można powiedzieć ojciec dyrektor Cobra lightowego Pucharu 4x4, tak powiedziałem, ojciec dyrektor. Mieszko, zacznijmy od tego. Co w ogóle, jak to się rozpoczęło? Jak rozpoczęła się Twoja przygoda? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć coś dla offroadowców, coś typu właśnie? Wiesz co, to tak, żeby to Wam powiedzieć w skrócie, jak to się zaczęło i jakby do brzegu brnąć, to po prostu ja jeździłem w bardzo ciężkich przeprawowych rajdach, bardzo ciężkich, bardzo ciężkich. Jeździłem wiele lat. Jak moja żona zaszła w ciążę, to stwierdziłem, że koniec, nie będę jeździł, bo jednak dziecko i tak dalej. A wiesz, my jeździliśmy co weekend, co 2 nas nie było. No i stwierdziliśmy, że nie jeżdżę i tak dalej. I ja miałem takie pół roku w ogóle przerwy od offroadu. Oczywiście gdzieś tam turystycznie to tak i tak dalej, ale wiesz, że już zacząłem chodzić krzywo w domu. Żona to, wiesz, już zauważała, że musisz, nie? I ona po prostu sama powiedziała, słuchaj, już nie mogę na Ciebie patrzeć, jeździ na rajdy, nie? Mówię, nie, bo dziecko idzie i tak dalej. To zrób swój rajd. No dziewczyno, ale to zaraz luty, nie? Przecież w lutym się rajdów nie robi. A ona do mnie tak, a Ty nie jeździłeś w lutym na rajdy? No i wiesz co, i zrobiliśmy pierwszą edycję takiego piastrzyńskiego lightu, zaprosiliśmy tylko i wyłącznie znajomych. No i po pierwszej edycji to wszystko się fajnie udało, to był taki naprawdę taka impreza, wiesz, jakbyś przyjechał do znajomych na imprezę, nie? Jakby wszystko było grzecznie, kulturalnie, sami znajomi, wszyscy wszystko wiedzieli i tak dalej. Oczywiście było mnóstwo niedociągnięć, bo człowiek od strony organizacyjnej się tego nie znał. No i poszło raz, było tam chyba 36 samochodów, nie? Przyjechało, więc to już jest jakiś tam duża, jakiś tam wynik już jest, nie? No ale zaczęły się telefony, nie? Ty, zrób jeszcze raz, nie? I po którymś na telefonie mówię, wiesz, do żony, mówię, no zrobiłem jeden, ale mówię, ludzie chcą jeszcze, nie? Mówię, to zrób. No i tak to się zaczęło, wiesz, jak to się rozwinęło i generalnie w szczycie to mieliśmy chyba nawet 210 załóg, nie? To już jest jeden z największych rajdów w Polsce, nie? Zresztą teraz też nie odstajemy, bo jest po 170 załóg, to też jest bardzo dużo, nie? A wydaje mi się tylko dlatego, że my zaczęliśmy robić imprezy terenowe w takich, jakich sami chcielibyśmy brać udział. Czyli jakby wiesz, same te nagrody, czy tam sposób jazdy, czy te traki nawet takie mocno turystyczne, bo nastawiamy się bardziej na ten turystyczny offroad, bo teraz jesteśmy wielbicielami tego wyjazdów i tak dalej. I tak się zaczęło i jakby do dzisiaj to działa, to gra i tak naprawdę jeżeli chodzi o Cobrę, o lightowy puchar, to nawet nie zmieniamy zasad. Są takie jakby ustalone na początku, zabawa wygląda podobnie, zmieniamy tylko tereny, lokalizacje, jakieś tam traki i to wszystko. To powiedz nam coś więcej o tych zasadach właśnie, co wyróżnia Waszą imprezę od innych? Wiesz co, nasza impreza jest trochę taką zlepkiem imprez, na których ja byłem. Dodatkowo dodane są elementy, których mi brakuje, a na przykład widziałem gdzieś tam za granicą. I tu chodzi na przykład, jest podział na klasy i to jest bardzo sztywne, ale to też nie ma tego podziału takiego jak w innych rajdach, że Extreme Electric, Extreme Mechanic. My na przykład to wrzucamy do jednej klasy, proto, bo tak się nazywają klasy za granicą, takie prototypy, czyli zbudowałeś coś, jedź. I to jest klasa dla takich wyjadaczy, aczkolwiek przyjeżdża do nas więcej takich ludzi, którzy jeżdżą na ciężkie rajdy, a do nas jeżdżą jakoś tak rekreacyjnie potestować, bo my nie robimy takich bardzo ciężkich prób dla tych ludzi. Jest klasa walka, czyli taka klasa, że już mamy auto terenowe, coś tam wiemy, ale już coś w nim przerobiliśmy. Czyli jest ta wyciągarka, już jedziemy tylko i wyłącznie na wynik, na pieczątki i tutaj na przykład w klasie proto, tak jak mówiłem, w klasie walka, oni na przykład nie muszą jechać po traku. Oni jadą tylko tam, gdzie są te gniazda pieczątkowe i tam je robią. No i mamy klasę turystyczną. To jest klasa dla takich naprawdę, ja to bym powiedział tak, od ludzi, którzy nie mają doświadczenia, dla ludzi, którzy przyjadą Toyotą RAV4, dla ludzi, którzy chcą się spotkać, zbić z kimś pionę, przyjechać z dzieciakami, pobawić się, poznać trochę tych zasad rajdowych, bo tych zasad rajdowych też tam trochę wprowadzamy. Ale dodatkowo na przykład w tej klasie turystycznej, dla mnie ona jest najcięższa dla tych ludzi, mimo że nawet przyjeżdżają fajne auta, jest najcięższa, bo tam mają do zrobienia nie to, że mają fotopieczątki tak jak inne klasy, to jeszcze mają zadania po trasie o regionie, czyli musi wyjść, pójść, coś znaleźć, czegoś się dowiedzieć i jedzie dalej, tych zadań jest sporo. Mają też zadania produktowe, tak jak na przykład o Cobrze, bo padają często pytania, bo ja się dowiaduję czegoś nowego, to po prostu pytam, oni gdzieś tam wtedy po tych stronach to szukają i tak dalej, to jest fajne dla Was. Mają dodatkowo do znalezienia fotozagadki, słuchajcie, to jest coś, co ja strasznie lubię, bo jadąc po trasie robimy zdjęcia, tych zdjęć jest na przykład 12, ja jeszcze z tych zdjęć wycinam takie małe elementy, czyli gdzieś tam jakieś małe okienko i oni mają 80 km trasy i oni muszą to znaleźć, nie?
jest bardzo trudne, bo robię taką aż wręcz tak, wiesz, żeby im było bardzo ciężko, ale dzięki temu na przykład ci zawodnicy jadą wolniej, bo z reguły to umieszczamy to na jakichś wioskach, w takich miejscach, gdzie warto zwolnić i oni wtedy zwalniają, więc to też jest dla nas jakby plus. No i jeszcze wprowadziliśmy kłady. Dlaczego wprowadziliśmy kłady? Bardzo dużo organizatorów wycofuje się z kładów. Kłady są bardzo takie newralgiczne, bo z reguły jeżeli ktoś coś komuś rozjechał, to był kład, nie? To już jest takie, o, oni są źli, oni wcale nie są źli. To są ludzie, którzy też mają swoją pasję, też chcą jeździć, też chcą ją celebrować w sposób legalny, cywilizowany, w sposób ułożony, tak? Bo to, i wszyscy tam jadą na punkt oczywiście, to tam jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce do wygrania. No i tak naprawdę tak to wygląda i wydaje mi się, że tutaj trochę też nasze takie podejście hobbystyczne do tej całej imprezy, to, że mamy mnóstwo wsparcia od wielkich firm, takich jak wasza, od małych firm, które dają bardzo dużo nagród też, tak? Także jest tak, że no teraz na ostatniej Kobrze, która się odbyła, tych nagród nam też zostało, ale rozdamy je dzisiaj, tak? No bo my jakby no nic z tym nie zrobimy. Wspomniałeś o ciekawej rzeczy, bo offroad często też jest kojarzony z takim no, niszczeniem przyrody, no, bo powiedzmy wprost. I właśnie na ile trudno jest w Polsce zorganizować tego typu rajdy, na ile to, jak to wygląda od tej strony takiej technicznej później wyjaśniania, bo taka sytuacja już też niedawno miała miejsce, prawda? Na ile to jest ciężkie? Nie jest to pierwsza sytuacja, ale może czasowo określając to pierwszą imprezę składaliśmy 3 miesiące. 3 miesiące to jest bardzo duży okres niby, ale jednak żeby złożyć imprezę. Tak naprawdę trzeba sprawdzić legalność wszystkich terenów. Nie ma czegoś takiego jak tereny niczyje w Polsce. Po prostu to nie istnieje. Prawnie nie ma, tereny są albo prywatne, albo są gminne, albo są zarządu wód, albo innych instytucji, tak? Państwowych czy niepaństwowych, czy też firmowe. I trzeba tak naprawdę, jeżeli się składa taką imprezę, to trzeba najpierw wyznaczyć miejsca, gdzie mają być próby terenowe. I trzeba znaleźć właścicieli takich lokalizacji, trzeba dostać od nich zgodę, pozwolenie, błogosławieństwo, żeby można było po takich próbach terenowych jeździć, urządzić jakby no, postawić pieczątki i punkty i żeby do tych punktów dojeżdżali właściciele. Druga sprawa to są drogi. Drogi tutaj też są bardzo ważne, bo część dróg jest prywatnych, część dróg jest w użyczeniu, część dróg jest gminnych, powiatowych i tak dalej. Zdarza się też na przykład, że jedziemy po lesie, ale mówię po lesie, jedziemy drogą przez ten las, bo mówię, te traki muszą być takie, żeby ludzie jednak na coś popatrzyli. Oni chcą zobaczyć trochę zielonego, uspokoić się od tego miasta, czy ktoś mieszka gdzieś na wsi, od tego życia, oderwać jakby oko, więc jeździmy też po lasach, jeździmy przecinkami leśnymi i uwaga, nie rozmawiam na przykład z lasami państwowymi, nie wjeżdżamy w lasy państwowe w żadnym wypadku, jeżeli chodzi o drogi, to są to drogi gminne bądź prywatne za zgodą właścicieli. No, w gminne generalnie nie musimy prosić o zgodę, bo gminne drogi jakby są do użytku. My prowadząc tą imprezę, wszystkie te imprezy, jakby one są stworzone na zasadzie trochę takiej imprezy, można powiedzieć, integracyjnej i jakby te dojazdówki, czyli drogi publiczne, wszyscy zawodnicy poruszają się zgodnie jakby z kodeksem ruchu drogowego. Oni nie mogą sobie pozwolić na przejechanie 120 na godzinę czy przez wieś, czy przez las. Oni się mają stosować do przepisów i w tym przypadku takiej drogi po prostu normalnie możemy użytkować, jak każdy jakby uczestnik ruchu drogowego. Oczywiście gminy są opowiadamiane, gdzie będzie trak, powiadamiana jest też z reguły policja. Często, no nie jest to nawet wymagane, ale po prostu już dla świętego spokoju, tak? Sprawdzamy, czy są parki krajobrazowe, jakieś parki narodowe, jakieś rezerwaty ścisłe. Nawet sprawdzamy, czy są jakieś użytki biologiczne, bo nie wszyscy o tym wiedzą, no w przepisach na przykład jest użytek biologiczny. Czyli jeżeli masz jakiś naprawdę gatunek u siebie na działce, jakiś zupełnie wyjątkowy, no to zgłaszasz to do RDOŚ-u, oni to wtedy wpisują jako takie dziedzictwo naszej przyrody. Tam też nie wjeżdżamy, bo jakby no też nie ma co ukrywać. Offroad jest sportem inwazyjnym. Czy to zabawą inwazyjną, nazywać to można jakby w sposób różnoraki, bo offroad to jest naprawdę takie pojęcie jak jeżdżę na wyścigi. No i nie wiem, mówiąc jeżdżę na wyścigi, każdy w głowie już ma tam projekcję jakichś wyścigów. Ale na przykład gościu nie dodał, że jeździ na wyścigi ślimaków, nie? Jeżeli ja jestem motoryzacyjnie zajarany, no lubię offroad, no to ja myśląc wyścigi, to na pewno to będzie
ostre jeżdżenie autem terenowym, nie? Także offroad to jest też takie bardzo, bardzo szerokie pojęcie. No i jakby to wszystko trzeba sprawdzić, żeby przygotować technicznie. Druga sprawa to jest przygotowanie chociażby samej wizualizacji tej imprezy, przygotowanie grafik, przygotowanie jakby takiego miejsca jak to, czyli gdzieś tam takiej bazy startowej, wylotowej, powrotowej czy cateringowej. To jest też załatwienie firm, które dadzą wsparcie, w tym przypadku na przykład nagrody, tak, których mamy po prostu tyle, rozdajemy to, ludzie bardzo chętnie jakby przyjmują, no bo wiadomo, że to jest coś fajnego i na przykład to też jest fajne, że nie ma reguły, bo są ludzie, którzy są bardzo zamożni, ale są ludzie, którzy naprawdę kleją te samochody, ale jeżdżą. I ja uważam na przykład, że niezależnie od klasy społecznej, wszyscy ubrudzeni błotem wyglądają tak samo. Tu nikt sobie nie panuje, czy to będzie pracownik, czy to będzie prezes firmy, czy to będzie prezes banku, czy to będzie prawnik, czy to będzie pani, która sprzedaje ryby w sklepie, bo też jeżdżą kobiety, tak? I tutaj jakby przygotowanie tego wszystkiego po to, żeby ci ludzie razem się bawili, jakby żeby społecznie razem grali. I te nagrody właśnie, o którym nie dokończyłem, już się zamieszałem, to wiesz co, kiedyś miałem przypadek, to był prezes bardzo dużej spółki państwowej, bardzo zamożny człowiek. Oczywiście no tutaj wszyscy są incognito, więc tam nikt nikomu nie patrzy w metrykę, ile zarabia i tak dalej. I słuchajcie, on dostał szekle kosztuje 20 zł, on biegł między tymi ludźmi i mówi, wygrałem szekle. Wiesz, radość tego człowieka z wygrania czegoś za 20 zł, gdzie on ma miliony na koncie, Bezcenna. bezcenna, nie? A to właśnie chciałbym zapytać i podpytać o ten wątek tego progu wejścia do offroadu, bo często spotykamy się z takimi przekonaniami, że jest to generalnie droga zabawa, tak? I teraz co to znaczy droga? Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć, żeby pojechać na kilka rajdów, pobawić się, skleić jakiś samochód, który się nada na kilka imprez co najmniej? Wiesz co, ja to bym powiedział tak. Od czego można zacząć offroad? Nie, bo to jest jakby najważniejsze, bo znam dużo, teraz oni są zawodnikami, ale wcześniej byli młodymi ludźmi i oni jeździli za pilotów, słuchaj. W ogóle nie mając swojego pojazdu i tak dalej. Ja też bardzo długo byłem pilotem jakby rajdowym w takich ciężkich rajdach, ale to było 30 kilo temu. I tak też zaczynałem te najcięższe rajdy, no bo finansowo jakby nie było mnie wtedy stać na to, żeby mieć zmotę, która kosztuje, nie wiem, tam 50-100 tysięcy, czy tam 150, bo jakby ceny, no tutaj nie ma górnej granicy, tak? Ale powiem szczerze, offroad można zacząć takim autem jak ten. No zaraz do niego przejdziemy, bo to jest inna historia. Ale słuchaj, kasa, jaka kosztowało to auto, to było 4,5 tysiąca złotych. Włożyłem w nie trochę pracy, no i ja jeszcze dla Bayeru kupiłem felgi z oponami górnej półki. Ale to nie trzeba wydawać dużo, bo offroadem, bo teraz pytanie, mówię, offroadem można też nazywać na przykład wycieczkę i można to zrobić normalnym, jakby zwykłym autem, zjechać z tej drogi, pojechać sobie drogą szutrową i to też jest offroad. I uwaga, my też taki offroad do dzisiaj uprawiamy, bo mamy Land Cruiserę setkę, która jest wypasiona, ma wszystko, wodę nawet podgrzewaną, lodówki, to tamto i wam to i czego ona tam jeszcze nie ma. To jest auto za kupę kasy i my potrafimy jeździć jak wędkarze, nie? Czyli pojechać sobie po prostu tam, gdzie ludzie z kodą jadą. Także tutaj jakby nie ma... Granica dolna, myślę, że kupić jakieś auto, które będzie sprawnie techniczne i jakiekolwiek. Jak jest czteropędne, to jeszcze lepiej. Jak nie jest, no to trudno, bo teraz też jest coś takiego jak Cruise Rally, oni po prostu jeżdżą czym się da, nie? I to są naprawdę jakieś Skody, ja to mówię, że wyciągnięte tak spod żyletki na złomie i oni, słuchaj, chłopaki na przykład dzisiaj są chyba w Rumunii albo już gdzieś na Bałkanach i oni jadą terenowo. To są BM-ki, to są Skody, to są takie auta, które nawet jak ci się zepsuje, to pójdziesz gdzieś tam szybko sprzedasz na złomnie i wrócisz do domu sobie samolotem czy tam autobusem. Także nie ma, dolnej granicy nie ma też górnej granicy. Oczywiście, jeżeli chcesz brać udział w rajdach i coś wygrywać, no to już trzeba włożyć, nie? Ale wiesz, musisz wiedzieć, że walczysz z ludźmi, którzy też chcą coś wygrywać, więc tutaj jakby, no mówię, górnej granicy finansowej nie ma, dolnej wydaje mi się, że też nie ma. Że tutaj jakby nie. Czy to jest droga zabawa? Ja zawsze mówię tak, jeżeli masz normalne auto terenowe, zajedziesz tak daleko, na ile pozwolisz sobie je zniszczyć, wiesz, bo to jest fajne powiedzenie. Dlaczego? Dlatego, że jak masz fajne auto i chcesz już naprawdę gdzieś tam mocniej pojeździć, to ty je porysujesz. Czy prędzej czy później gdzieś uderzysz, bo to nie ma szans, żebyś nie uderzył. Urwiesz jakiś zderzak i tak dalej. Jeżeli potrafisz sobie to sam ogarnąć albo ponieść koszty tego, że będziesz miał tam gdzieś pęknięty zderzak, no to kosztów nie będziesz miał, nie? Ale jeżeli będziesz chciał dalej mieć ładne auto, no to będziesz w nie pakował, będziesz się malował, polerował cały czas i tak dalej. I ja znam sporo takich ludzi. Mam kolegę, który ma auto w zielony Seledyn, on jedzie na rajd i to auto praktycznie jest lakierowane, można powiedzieć, co rajd, co dwa.
No po prostu go na to stać, on chce mieć ładny No samochód. to przejdźmy właśnie do tego lakierowania, bo tu za tobą stoi twoja offroadowa wersja Audi, na której jest położona Cobra Superior. Na ile to spowodowało, że jest to wygodniejsze, nie wiem, lepsze rozwiązanie, bo nie ma tych rys, bo Powód pierwszy, najważniejszy, jeżeli ktoś lubi mieć czyste auto, to auto zajeżdżasz na myjnię, na taką zwykłą myjnię, nie odpalasz żadnego proszku, mycia i tak dalej, tylko po prostu odpalasz spłukiwanie. I to po prostu ekstra schodzi. Ja nie wiem, czy wy o tym wiecie, ale ona po prostu bardzo odpycha to błoto. Wystarczy trochę wody, po prostu pod jakimś ciśnieniem i ona jest elegancko umyte. Tutaj ja miałem mam tą Land Cruiserę, ja mam ją odklejoną folią w macie. Jest tragedia. Jest tragedia. Tu jest matowe auto, jest super. Nie? Dobra, to ja pragmatycznie tak zapytam, to ile takie jedno spłukanie, mycie auta w tradycyjnej powłoce kosztuje, a ile przy takiej Cobrze, jakbyśmy pojechali na myjnie sobie? Porównując mycie, na przykład jak go myłem wcześniej, bo też go raz umyłem, jak go kupiłem, no to chyba wydałem tam z 3 dychy, a teraz wydaję piątaka. Poważnie, no bo to jest tylko szybkie spłukanie, nie? I to po prostu spada. Już nie mówię, że tam w nadkolach jest, czy tam, że felgi będę polerował, bo to akurat mi nie o to chodzi w tym samochodzie, nie? ty, myjni ręcznych piasecznie nie opłaca się zakładać, bo tam nie kupują tego za dużo. No wiesz, no, ludzie lubią jeździć z tym samochodem, mi to po prostu nie przeszkadza, bo to auto ja wiesz umyję, ja zaraz gdzieś wyjadę i znowu jest brudne. Zresztą wiesz, koszt zakupu tego auta to był 4,5 tysiąca złotych, był przy nim dzień pracy, bo chłopaki z warsztatu, też zrobię reklamę, Autoserwis Bracia, zrobili to w dzień. Fakt, że im pomagałem, jakby auto było od 10 było wstawione na halę, no i tam te wszystkie zabiegi, podkłady i tak dalej, i potem było malowane Superiorem, chyba o 10 ono już schło. Także to był dosyć szybki zabieg, ale auto nie było zardzewiałe. Więc nie było, była zaklapa zardzewiała, wymieniliśmy na nową, żeby nie było rdzewie. Bo to też jest ważne, że ludzie nie wiedzą, że trzeba przygotować auto. Druga sprawa, to rysy. Mi rysy na przykład nie przeszkadzają, ale ja chciałem mieć coś wyjątkowego. Bo takich Audi jeździ bardzo dużo i one naprawdę nie przykuwają wzroku. A ja mam dosyć duży dystans do siebie, bo szary z żółtymi elementami, no to czy napis redneck na spoilerze, no to tak nie do końca, nie? Ale wiesz co, warto się wyróżnić, warto mieć coś innego, fajnego, więc to rysy, nie? To się nie rysuje. Tak jak mówiłem z tą drabiną, zrobiliśmy test, nie mam bagażnika dachowego, nie mam belek, po prostu położyłem wielką aluminiową drabinę i po szutrówkach, jest tam na jakiś filmik, wrzuciłem, że test drabinowy Cobry i wiesz, spodziewałem się rys na dachu, nie? Spodziewałem się, bo ona nie była też mocno przywiązana, ona chodziła, była złapana jednym pasem. Dojechaliśmy na miejsce i pierwsze co, że wyciągnąłem telefon, no bo też chciałem, żeby to było jakby, wiesz, tak, a porysuje się może, nie? Wbiję w szpilę, nie? Ale słuchaj, no nic, nie? Zdjąłem po prostu tą drabinę, drabina się przyrysowała, no. Więc zrobiła się trochę matowa z jednej strony, ale zadziałało, nie? Więc już jakby bagażnik odchodzi, niepotrzebnym jest, teraz będzie wszystko montowane na pas, nie? A to są takie dosyć nieoczywiste testy i zastosowania Cobry. Mógłbyś się podzielić i tymi takimi bardziej klasycznymi zastosowaniami, kiedy się sprawdza, i też tymi takimi eksperymentalnymi, że tak to nazwę. Z takich nieoczywistych rzeczy jeszcze malować można nią chyba praktycznie wszystko, nie? Tylko wszystko wymaga podkładu, bo jakieś plastikowe elementy jak najbardziej, nie? Zderzaki też są pomalowane, nie odpada. Ten jest nawet pęknięty, ale był pęknięty przed. Więc tylko jest szczepione od tertytki, nadać mu charakteru. Felgi też przyjmują Cobrę i chyba w którymś aucie miałem pomalowane i też na biało, uwielbiam białe felgi i też wyszło ok, a z takich nieoczywistych to mocno rozcieńczona Cobra, jak pomalujesz fotel, to będzie wyglądała jak skóra. Niemożliwe. Nie oddycha. Nie oddycha jak skóra, ale... Jak dziurki porobią, to nie będzie wentylowane? Wiesz co, nie próbowaliśmy zrobić tak, po prostu, wiesz co, no ale to nawet potem ten fotel jeszcze gdzieś chyba tam stoi, gdzieś pod warsztatem, nie wiem, a to było już bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to popękało, nie wiem, czy jeszcze, wiesz, jakby od... No jest Ale to elastyczna. rozumiem, że chodzi o to, żeby wody nie piło wilgoci. Robić głupie rzeczy. Kolejny pomysł taki dziwny, który mieliśmy zrobić, nie zdążyliśmy oczywiście, to mamy znajomego, który jest jakiś tam jednym z najlepszych kraświciarzy w Polsce, jest też tatuażystą, robi mega projekty. Pomalowaliśmy błotnik różnymi jakimiś markerami, akwarelami, jakimiś podkładami. W ogóle tam strasznie dużo rzeczy on użył. Ja nawet nie potrafię wymówić jakby nazw tego, czym on to malował. To są kolory jaskrawe. I mieliśmy właśnie robić tego Forerunnera. On miał go całego pomalować. Gdyby on to normalnie policzył, to pewnie wyszłoby kilkadziesiąt koła za takie malowanie, nie? Ale żeby to jakby utrwalić na tym samochodzie i zachować efekt, chcieliśmy to pociągnąć bezbarwną Cobrą. Ja wiem, że ona jest mleczna, ale właśnie chcieliśmy sprawdzić. I ten błotnik leży, jest do malowania
tylko musimy się za to wziąć, nie? Ja wiem, że głupie pomysły i tak To dalej. kiedy? Bo my tam z miłością taki materiał Powiem publikujemy. wam kiedy, bo to jest tak, jak się weźmiemy, to zrobimy, nie? Nie chcę obiecywać, ale chcemy po prostu zobaczyć, jaki będzie efekt tą bezwarną kobrą, nie? Bo nie wyjdzie to jak klar, my też. bo też wiesz co, chodzi o to, żeby zobaczyć, które te farby, czy te markery specjalne, czy te akwarele pod tym zostaną. Bo to jakby też o to chodzi, żeby ten efekt zachować, nie? Bo wiesz, można by to pomalować zwykłym klarem, no ale wiesz, w użytkowaniu w terenie klar, no, to nie sprawdzi się, nie? Nie wytrzyma. A wiesz, po tym na przykład jak tutaj mam tym superiorem pomalowane, no to ja nie będę ukrywał, że ja tego auta nie szanuję, nie? Bo to jest trochę taki... W sumie nawet nie wiem, co to za samochód, nie? Po prostu go kupiłem, tak mi się chciało ale jeżdżę nim na co dzień, to też jest ciekawostka, nie? Mamy inne samochody i tak dalej i ja tego na co dzień tłukę. Nie szkoda mi go, po prostu wiesz, wszystko do niego pakuję. Czyli warszawskie korki nie straszne po prostu. Krawężniki. Krawężniki tak, spoko, nie? Tylko zawieszenie łup jest z przodu, ale jest podobno, bo jest 8-wahaczowe, nie daje sobie rady w terenie. Znaczy samochód daje, ale zawieszenie nie wytrzymuje. Ja usłyszałem odpowiedź od chłopaka, który się Audi zajmuje właśnie takimi, naprawia takie starsze samochody. On powiedział, że dopóki nie czuć na kierownicy, to jeździ, bo i tak będzie tłukło. Co bym ci tam nie włożył, będzie tłukło. Więc mówię, jak tylko poczujesz, że kierownica coś jest nie tak, mówię, od razu do mnie przyjeżdżasz, wymieniamy na drugie. 2 dni cię nie tłucze, a potem znowu tłucze, bo on wie jak jeżdżę, nie? No, taki urok. Próbowaliście też, z tego co wspominałeś przy okazji jednej z naszych rozmów, brokatować kobrę. Tak, wiesz co, normalnie kupujesz brokat w tych takich, jak to się nazywa, sypiesz ten brokat, mieszasz, malujesz, słońce zaświeci, naprawdę robi niesamowity efekt, nie? I to na zielonym kolorze, na takim żywym zielonym kolorze, nie? Bardzo ładnie to wygląda. I bez żadnego klaru, bez niczego, nie? Bo Cobra ma też te fajne domieszki, że macie te dodatki takie, dzięki których się nie ślizga, nie? Antypoślizgowe, tak? Powiem ci szczerze, że żałuję, bo mogłem trochę tutaj zrobić z przodu, tak? Tej antypoślizgiem, nie? Żeby rysować drzewa na przykład, nie? Albo często coś kładę na masce, zjeżdża, nie? No nie. Tak, są też patenty na to, można chociażby kruszonego korka dodać do tego, też wówczas ta przyczepność jest dużo lepsza. No jest dodatek antypoślizgowy specjalny dedykowany kobrze, także można spokojnie to stosować. Wróćmy do Cobra Lightowego, bo to jest impreza, która jest od lat 4, jak się nie mylę, tak? Tak, wcześniej miało inną nazwę, bo tak naprawdę pierwsza w ogóle jakaś tam edycja, to się nazywało Piastrzyczyński Light. To była chyba w 15 roku w lutym. To już jest sporo czasu, nie? No powiedz taką historię tego rajdu. Jak to się zaczęło? Ile teraz jest ekip? Co nas jeszcze czeka? Wiesz co, to jakby Cobra, już zaczęliśmy współpracę, no to jakby wydaje mi się, że jest lepiej, dlatego że trochę ta impreza jeszcze się bardziej jakby rozbuchała. Nowol jest znaną marką, zwłaszcza ludziom, którzy mają samochody, no bo to są lakiery, to są jakieś dodatki i tak dalej, więc znają się. Druga sprawa, że Cobra jakby przez samą nazwę, nie? Cobra to jest jednak, wiesz, to nie jest taka nazwa, wiesz, hurtownia mleka, nie? To nie jest taka nazwa, bo ja też nie chciałbym nazwy hurtownia mleka, lightowy puchar, nie? Jest Cobra i tak jak macie na czapkach Extreme Protection, nie? I jednak jest to męska nazwa, więc to też fajnie wpłynęło jakby w ogóle na sam zarys imprezy. Jest dalej ten element lightowy i on zostanie, bo tu nie ma hardcore'u jakiegoś mega, ale zostanie, nie? I mówię, w szczycie Cobry było bodajże 210 załóg i to było przed pandemią. To chyba było w drugim roku w ogóle. Teraz mamy średnio 170-150 załóg, co jest bardzo dobrym jakby wynikiem, dlatego że jeżeli są rajdy w Polsce organizowane, to jest tak do 60 lat. Do czego zmierzałem tym pytaniem? Bo to też robi się taka, czy zrobiła się, czy jest mocno rodzinna impreza, mocno taka fajna, zabawowa, nie? I czy chcecie to utrzymać, czy to ma się właśnie w ten sposób rozwijać, czy będzie więcej może edycji, czy planujecie może więcej edycji, 4 wystarczy? Wystarczy. 4 wystarczą. 4 wystarczą może nie zawodnikom, bo zawodnicy to by chcieli więcej, ale nam naprawdę wystarczą. Wiesz, my biznesowo pracujemy, ja prowadzę jeszcze swój biznes, firmę i ja na przykład no, chyba fizycznie nie jestem w stanie. Zresztą my też bardzo dużo podróżujemy. Podróżujemy za granicę. Oczywiście robimy to w sposób terenowy, w samochodzie i tak dalej. Nie lataliśmy już nigdzie dawno na jakiś all inclusive.
my wyjeżdżamy, jedziemy z dziećmi, jedziemy ze znajomymi, robimy takie weekendowe pojeżdżawki, robimy jeszcze trochę takich imprez charytatywnych, bo to się szybko robi z reguły, bo ktoś coś tam poprosi, albo wybieramy sami jakby, że no robimy, albo mamy fajny pomysł, to zróbmy coś głupiego, niekoniecznie mądrego, to zróbmy z tego imprezę charytatywną, bo to raz, że my się dobrze pobawimy, dużo ludzi wtedy chce pomagać, a trzy, jeszcze jest z tego jakby efekt uboczny, tak to nazwijmy, komuś coś dobrego zrobimy, czy to dzieciom, czy sprzęt sportowy, czy komuś pomożemy, czy tam jakieś zwierzęta, nie? Więc to też jest fajne i najbardziej nam brakuje po prostu trochę weekendów, nie? Na jeszcze więcej takich wyjazdów, żebyśmy mogli sobie po prostu popodróżować, nie? No to jest jakby, a przygotowanie rajdu, wrzucenie tego do sieci, to trwa, to są często telefony, jakieś załatwianie jakichś spraw, jakichś urzędowych rzeczy i tak dalej. No i to zajmuje czasu takiego jakby prywatnego, nie? To, że ja mam czas biznesowo, bo prowadzę taką działalność, jaką prowadzę i po prostu ktoś tam za mnie pracuje. Chwała za to chłopakom, bardzo dziękuję finansowo w biletach Narodowego Banku Polskiego, podziękowania do nich idą. No to tutaj no, hobbystycznie naprawdę mamy zacięcie takie typowo offroadowe. I teraz dlaczego ta impreza jest rodzinna? Bo wcześniej, kiedy jeździłem na te ciężkie rajdy, wiesz, ja nie miałem dzieci. Dla mnie dzieci nie istniały, jakby nie były ważne. No ktoś ma dzieci, no fajnie, nie? Jakby okej, to twoja sprawa, nie? Ale ja mam teraz swoje dzieciaki, ja widzę, że ten świat zupełnie jakby się odwrócił do góry nogami. Jestem zafascynowany dziećmi. Gdzieś tam kanał nawet mamy Terenowi Rodzice. I jakby jak zobaczysz na przykład filmy nasze z wyjazdów, to tam są dzieci. Tam wiesz, jest sfiksowany na punkcie dzieci, na punkcie swojej córki, na punkcie swojego syna, bo oni też się super rozwijają w tym offroadzie. Wiesz co, to są dzieci, które potrafią sobie zrobić kanapkę, potrafią się ubrać, rozebrać, ogarnąć, bo wiesz, przy samochodzie jak nie masz za dużo rzeczy i tak dalej, no to te dzieciaki muszą to zrobić i one są dzięki temu uczone. Dzieciaki poznają też świat, bo wyjeżdżamy za granicę, jeździmy bardzo dużo po Polsce, po fajnych miejscach, po mega miejscach, z mega ludźmi, z mega fajnymi. I to też jakby oni żyją w takim trochę społeczeństwie, ale w takim, że oni muszą zrobić, bo jak sobie nie zrobią, no to będzie słabo, więc one też się rozwijają inaczej. Co potwierdzają nam jakby nawet nauczycielki ze szkoły, nie? Że jakoś tak strasznie ogarnięte jak na te dzieciaki w tym wieku, nie? Powiedzmy trochę słuchaczom, jak to wygląda, zwłaszcza tym, którzy się nie zetknęli. Czyli są dorośli i zabawki dla dużych chłopców i dużych dziewczyn, rajd, tak? Dzieciaki pewnie mają jakieś animacje, tak? Jak domyślam się, zorganizowany czas wolny między przerwami. Wiesz co, to nie. To jest w ogóle zupełnie inaczej. Ja właśnie namawiam ludzi, żeby aktywowali dzieciaki. Ja to zawsze powtarzam. Mamy tam na przykład, mamy żółte kamizelki dla dzieci, żeby ich było lepiej widać na OS-ach. Jak są OS-y bardzo trudne, to nie pchamy tam turystyka, żeby te dzieci tam nie latały gdzieś między tymi rajdówkami. Są OS-y, gdzie te dzieci są i trzeba na nie uważać i ja się trochę tego boję, ale chcę to robić dlatego, żeby inni ludzie też widzieli te samochody właśnie takie bardziej zrobione, żeby się napalali, kupowali nowe fury, przerabiali i tak dalej. To jest jakby, ja tak zaczynałem, to się tak zaczynało i tak dalej. I teraz tak, są zadania dla dzieciaków po trasie, są fotozagadki i te dzieci można naprawdę zaktywizować. W klasie, w tych wyższych klasach, na przykład fotopieczątki są oznaczone na GPS-ie, czyli staje zawodnik, pilot, tam jest pieczątka, tam i oni jadą. W turystyku nie. W turystyku na przykład wypuszczasz dzieciaki z samochodu i mówicie, szukajcie, bo gdzieś tu są, nie? I już te dzieciaki aktywujesz. Zrobiliśmy też taką zasadę, że na przykład jeżeli są dzieci, jeżeli ktoś ma dziecko, to dzieci na przykład mogą robić łańcuszki. Rekordowe zdjęcie, które widziałem do pieczątki, 16 dzieciaków połączonych, wiesz, jak stąd do tego domku, wiesz, facet nawet w zasadzie nie wjechał daleko, bo tam była pieczątka, one mogą się łączyć, zdjęcie, pieczątka zaliczona. Więc też jest tak, że te ekipy między sobą, tymi dziećmi trochę tak, wiesz, pożyczy tych dzieciaków, wiesz, ale wiesz, te dzieciaki się poznają, potem jak przyjeżdżają na przykład na metę, czyli jakby już jest zakończenie, no to my zaczynamy zawsze od tego i to jest taka nasza tradycja, że najpierw zajmujemy się dziećmi, bo jest też dmuchaniec, zawsze wynajmujemy, jak nie jest zimno albo nie pada, dostają dyplomy, takie wiesz, dyplom za udział, dostają medale, takie za pierwsze miejsce jest napisane, zawsze tłumaczę to rodzicom, że jak zobaczę któregoś starego z tym medalem, się pójdzie do roboty pochwalić, że ma pierwsze miejsce, to nie? I to jest dla dzieci. Jakby dzieci też, mamy tam system rozdawania nagród, to też dzieci biorą w tym udział. Więc my tam cały czas te dzieci, bo też wiesz, my mamy dzieciaki i my rozumiemy na przykład tych ludzi, którzy przyjeżdżają z dziećmi, bo to jest też dzień spędzony z dzieciakiem w terenie. Ten dzieciak się ulata, dużo dzieciaków w ogóle śpi w tych samochodach, bo już tam wiesz, te główki latają, nie? Ja zawsze się śmieję, jak rozdaję te medale, to że macie pierwsze miejsce za wygraną, żeście wytrzymali ze starymi w aucie tyle czasu, nie? To jest fajne, nie? Więc też zachęcamy rodzinnie przyjeżdżać, nie? I tu też na przykład w turystyku, na przykład przyjeżdżają rodziny,
a przyjeżdża dwóch kolegów, wiesz, jakąś tam furą, na przykład takim Forerunerem już trochę podrobionym, oni w turystyku i wyobraź sobie, że na przykład te chłopaki no nie ugrywają, nie? Często stają na podium, wiesz, rodzina, wiesz, mąż, żona i 2 dzieciaków, nie? Takich. I oni, wiesz, w turystyku ugrywają miejsca, nie? Że tutaj jakby o samochód, to ja tak zawsze mówię, wiecie, w tym turystyku to nie chodzi o auto. To chodzi o ogarnięcie i im więcej dzieci, tym lepiej. Za nami 2 edycje tegorocznej Kobry Lightowego. Co przed nami? Kiedy, gdzie? Przed nami będzie edycja sierpniowa, jest w Bliżnie. Bardzo fajne miejsce, dlatego że raz, że ludzie tam nas bardzo dobrze przyjmują, 2 chcą, 3, cała baza imprezy jest nad zalewem, więc sierpień, będzie ciepło, nie będzie problemu, że ktoś przyjechał cały ubłocony, po prostu hyc z molo do zalewu. Nie? To jest bardzo fajne, tam jest duża plaża i ostatnia edycja będzie na pewno gdzieś pod Piasecznym. Kobry, nie pamiętam daty, ale to już będzie na pewno taka edycja bardziej zimowa albo późno jesienna. No i super, kochani, zapraszamy na Kobra Lightowy Puchar. Jeszcze 2 edycje w tym roku przed nami, a jeszcze mam nadzieję i kolejne lata i tych edycji jeszcze będzie. I jak możecie, przyjeżdżajcie także z dzieciakami, bo jak usłyszeliśmy, warto. I nie trzeba mieć megafury. I nie trzeba mieć megafury. Mieszko Kryński Offroad Piaseczno był naszym gościem. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. Wystarczy kliknąć na dole, tam mnóstwo ciekawych materiałów. Nasze kanały społecznościowe też są dla Was otwarte. Tam również mnóstwo bardzo ciekawych materiałów. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzisiaj też dzień, który będzie tutaj się świętowany offroadowo, troszkę w innym stylu. Także przyjemności, powodzenia i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.